Idę, czekaj. Dobra, wy weźcie za nogi tak jak ten. No pomóż! Pożegnamy się zaraz. Dobra, i musimy go zakopać, tak? Ktoś wie, co się stało. Wszystko wie. Nie wiem, kto to, ale musiał nas widzieć. To koniec, ja tego nie wytrzymam. Ja nie dam rady. Idziesz! Po co przyjechałeś na Gorczak, co? Odbiło ci potoczne? Dogadałeś się z moim strójem? Co ty bredzisz? Na Gorczaku nikt nie robi tutaj żadnych audytów. Tu jest czarna dupa. Trójkąt bermudzki. Jeszcze raz cię pytam. Po chuj tu przyjechałeś? Przecież i tak mnie nie zastrzelisz. Po cholerę ten cyrk. Ile ci zapłacił mój strój? Za co? Za układ, kurwa. No gadaj. Albo ci tam łeb rozpierdala. Przyjechałem na Gorczak, żeby udupić twojego stryja. Raz na zawsze. Tak. Mogliście to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy. Był nie do ruszenia. Musieliśmy czekać, aż wyjdzie. A dlaczego mam ci wierzyć? 00 do wszystkich patroli w okolicy mostu Radeckiego. Zwłoki młodej dziewczyny na prawym brzegu. Trzeba zabezpieczyć teren. Jeszcze nie skończyliśmy tej gadki, Wiking. Żebyś wiedział. Potoczne. Cześć. Cześć. Hej, Hej, co mamy? samobójstwo na 99%. Nawet jakby skoczyła do wody, miała niewielkie szanse na przeżycie. Patolog jest już w drodze. Świadkowie jacyś są? Tylko facet, który zauważył jej auto przy moście. Ale ona była już tutaj na dole, po skoku. Więc... Przesłuchałaś go? Chłopaki z patrolu, którzy byli tu pierwsi, to zrobili.
Spisali go, puścili do domu. Za to technicy znaleźli telefon prawdopodobnie tej dziewczyny, tylko że nie da się go uruchomić. Czyli czekamy na patologa. Ten samochód, o którym mówiłeś. No właśnie. Sprawdziliście go? Tak, w środku jakieś pierdoły, torebka, ale w bagażniku musicie to sami zobaczyć. W kartonie jest. Co jest? Zobacz. O ja pierdolę. Czy to jest ludzka głowa? Co ty robisz, Grociec? Co ty robisz? Sztuczna jest, zobacz. Wygląda jak prawdziwa. Krew też jest sztuczna, do filmów się takie używa do charakteryzacji. Ktoś po prostu kawał dobrej roboty odwalił. Po co? Co po co? Po co denatce sztuczna, odcięta ludzka głowa w bagażniku? No to już sobie pan komisarz wyjaśni, bo rozumiem, że pan komisarz tu dowodzi, tak? Na pudełku są dane firmy przewozowej. Trzeba sprawdzić, kto i kiedy nadał paczkę. Dobra, musimy powiadomić rodzinę denatki i sprawdzić jej znajomych, aby ustalić motyw samobójstwa. Dalej, ruchy. To wyglądało na samobójstwo. Z doświadczenia wiem, że ludzie najczęściej odbierają sobie życie z powodów osobistych, ale tutaj zagadkowa była ta głowa w bagażniku. No i pytanie, czy miała jakikolwiek związek ze śmiercią tej młodej dziewczyny, no bo przecież była sztuczna. Wzywałeś to coś ważnego? Tak. Wejdź i zamknij drzwi. Tylko szybko. Mam kupę robót. Co jest? Tu masz wszystko, jak taki ciekawski jesteś. Sekundę po wyjściu z pierdla twój stryj dostał ode mnie ogon. Na samym Gorczaku przynajmniej 20 tajniaków ma na niego oko, dzień i noc. Tutaj masz foty, notatki, raporty. Gdzie chodzi, gdzie je, gdzie dziwki ogląda. Też jesteś na paru zdjęciach. To jest tajne. Zrozumiano? No. No i co zamierzasz? Czekać. A na co? Aż twój braciszek i stryj sobie do oczu skoczą. Sytuacja między nimi jest dość napięta. Sądzę, że to kwestia tygodnia, a może dni. Wtedy w końcu zamknę na amen. Trafią do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze, dostaną status więźnia niebezpiecznego i po problemie. I co ty na to? Masz coś przeciwko? Ostrzeżesz braciszka? Kupę roboty mam. A skąd szef wie, że tutaj będzie? Dostałem cynk. Od kogo? Może to podpucha. Nie kłap mordą, morda wkurwia mnie, co? A jak nie będzie sam, może przydałoby się wsparcie. Jest. Gotowy? Tak. Jedno podejście. Nie spierdol mi tego. Pojedziesz z nami. Tak, coś czułem, że was dzisiaj spotkam. Ojciec też zawsze w środy chodził do fryzjera. A ty co taki spięty jesteś, morda? Dzisiaj na ciebie nikogo nie nasłałem. Jeszcze. Dobra, coś mamy. No. Dziewczyna nazywała się Dominika Engel. Skoczyła z mostu o 4 nad ranem. Z raportu patologa wynika, że niestety upadek nie zabił jej od razu. Musiała się strasznie męczyć. Może miała jakieś problemy psychiczne? No właśnie nie, nic na to nie wskazuje. Normalna dziewczyna. Z małego miasta tutaj dojeżdżała do liceum.
Po studiach kupiła sobie za własne pieniądze kawalerkę. Zaradna, pracowita, normalna dziewucha. A zawód miłosny? Nie wiem, może. Dobra. A co z tą sztuczną głową? Nie wiem. Lab ustalił tylko, że włosy i zarost na tej głowie są naturalne, ale na ten moment ja nie widzę żadnego związku ze sprawą. W każdym razie technicy przeszukali jej telefon i wiemy, do kogo dzwoniła ostatni raz przed śmiercią. Dziewczyna nazywa się Lidia Rybczyńska i wysłałam po nią już patrol. Kim dla pani jest Dominika Engel? Nie znam jej. Pierwszy słyszę. A to dziwne. Podzwoniła do pani przed 4 nad ranem, tuż przed tym, jak skoczyła z mostu. Nie zginęła od razu. To nie była miła śmierć. Bardzo mi przykro, ale jej nie znam. I nikt do pani nie dzwonił w nocy? Dobra, ktoś dzwonił, to prawda. Tylko to była pomyłka. Obudził mnie telefon, odebrałam, tam jakaś kobieta coś tam gadała. Ja byłam zaspana, więc rozłączyłam się i wróciłam spać dalej. Rozmowa trwała pół minuty. To chyba długo, jak na pomyłkę. Jezu, nie wiem ile gadała, zresztą co to jest za różnica? Ja jej nie znam. O co panu chodzi? O to, że ta dziewczyna skoczyła z mostu. Po rozmowie z panią. I ja z nią nie rozmawiałam. Za podżeganie do samobójstwa grozi do 5 lat pierdla. Oszalał pan? Idzie w zaparte, ale to jej nic nie da. Masz dla mnie te screeny z socjali denatki? Jak zobaczę fotki z koleżanką wspólne, to jej się odechce. W kulki lecieć. Ja bym tego nie potrzebował. Bo jak jej zaczniesz machać tym przed nosem, to zamknie się w sobie i już nic nie powie. Albo od razu zadzwoni po adwokata. Trzeba zrobić to inaczej. Niby jak? Sprytniej. Sprytniej. Przyjąłem. Grodziec! Sprawa jest. Czemu mnie to nie dziwi? Zawsze jak siadam jeść, to jest sprawa. Anonimowe zgłoszenie. Awantura na podwórku. Niech zgadnę. Ktoś pobił młodą parę, bo byli za szczęśliwi, jak się fotografowali? Nie? To może wybił babci zęby, jak się z nią szarpał o rękę. Trochę się już przejadł, pani dzielnicowej, nasz Gorczak. No jak zimny obiad co 2 dni. Łączę się w bólu, ale awantura czeka. Ktoś musi to zrobić. Padło na ciebie. Na mnie? Zupełnie przypadkowo, bo się tu nudzę jak mops, nie? Dawaj to gówno, kaleko! Nie wiesz, z kim zadzierasz! Zostaw mnie! Nas jest 2, a ciebie połowa. Wynik chyba jest prosty, gnojku. Zostaw to! Puść! Puść to! Ej, policja, halo, co tu się dzieje? Ej! A ty gdzie? Do domu. Piwko odkładasz i na tych sztywnych nóżkach zapraszam pod ścianę. Szybciuteńko, ręce do tyłu. Co tu się dzieje? Dzieciaka bijecie? Chłopak na wózku jest. Gnój sam się o to prosił. Idź tam gnój zaraz. A ty gdzie? Kontrabandą handluje, to przed psem ucieka. Jaką kontrabandą? Normalnie, fajki bez banderoli sprzedaje. Ty, skarżypyta, się tutaj oprzesz ładnie i poczekasz na mnie. To prawda? Co? No nie, no! My z kolegą chcieliśmy mu te fajki zabrać i od razu na komisariat przynieść. Takiego na Gorczaku to ze świeczką się nie znajdzie nawet. Dobra, otwieraj plecak. Ale
Co, takiemu degeneratowi bez mózgu pani wierzy? Sam otworzysz, czy mam ci pomóc? No dobra, no. Ale pani mi tu potocznego zaraz wezwie i ja tylko będę z nimi rozmawiał. Dobrze, pokaż. No i po co? On tym od tygodnia tutaj handluje. Pokaż to. Masz przerąbane. Hrabia tu mi ziom. Za jaja cię powiesi. Hrabia, tak? Dla hrabiego pracujesz? Nie, ja niezależny, samotny wilk jestem, no. Dobrze, panie samotny wilk. Ty pojedziesz tym razem ze mną na komisariat. Jakoś zniesiesz moje towarzystwo. Ej, a ty? To ja spadam do domu. W tych kajdaneczkach? Proszę mnie rozkuć. Kryminalista ujęty. To ja spadam. A panie, czy sobie raczy ze mnie dworować, tak? Co? Gówno, w trójkę jedziemy na komisariat. Po mojej lewicy i prawicy zapraszam. Pod rączkę. Dasz sobie radę sam? Tak. I co? Jak idzie ta twoja sprytniejsza metoda? Na razie czekamy. Czyli nijak. A przecież mieliśmy podejrzaną już u siebie na bajzlu. Wystarczyło ją przydusić. Co ty taki nerwowy jesteś, co? Wiking? Masz jeszcze pół godziny. Jak nie, to ją zgarniam z powrotem. Podobno umiesz łowić grube ryby. Tracisz tylko mój czas potoczny. Spokojnie. Dla kogo sprzedajesz te fajki? Bartuś. Przecież wiesz, że i tak to z ciebie wyciągnę, prawda? Masz jakieś kłopoty? Potrzebujesz pieniędzy? Nie wiem, mogę ci jakoś pomóc? Bartek. Czy po prostu naoglądałeś się filmów i imponuje ci teraz mafia? Dla mafii już próbowałem pracować. I co? To jest przereklamowane. Psem też próbowałem zostać. I co? I to też lipa. Wiesz, że za kontrabandę grożą 3 lata? Ty jesteś nieletni, więc pójdziesz do poprawczaka. Skończy się tak jak zawsze. Poślecie po mojego brata i powie tą swoją standardową nawijkę i pójdę do domu. Rezolutny z ciebie chłopak. Dzień dobry, pani dzielnicowa, Mirek Żabski, brat Bartka. Co tym razem odwalił? Kontrabanda. Co? Pogięło cię młody? Nie. Ja od tego umywam ręce. Sorry, ale musisz sobie radzić sam. Ja mam dosyć już. Pański brat został przyłapany na gorącym uczynku. Dla mnie to nawet i może w pasiak już pójść. Może to cię czegoś wreszcie nauczy. To nara. Będę ci wysyłał listy, no i paczki. Do widzenia, pani dzielnicowa. Ale Mirek, nie możesz tak! Czyli pogotowie opiekuńcze, dobrze. Dobrze. Na własne życzenie, gratuluję. Tylko tę noc będziesz musiał jednak spędzić najpierw na dołku. Nie może pani. Mogę. I zrobię to. Ceregiele się skończyły, samotny wilczku. Dobra, czas minął. Idę to załatwić po swoim. Czekaj. Nie ma czasu na zabawy. Wiking, mówię ci, czekaj jeszcze chwilę. Jest, patrz.
Nie no, wow. Wyszła przed swój dom i pali. Imponujące. Zapnij Pacific King. Czekaj. Co ty kurwa robisz? Muszę go zobaczyć, nie rozumiesz? Co chcesz zobaczyć? Ty jesteś nienormalna, on jest zakopany. Będziesz tak stał jak debil, proszę cię pomóż. Biło ci litka? Co ty kurwa robisz? Muszę to sprawdzić, rozumiesz? Ja muszę go zobaczyć. Przestań, zostaw to, chodź! Zostaw mnie w spokoju! Zamknij się, możesz mi pomóc, a nie stać jak słup! Ja to pierdolę, no Zostajesz i pomagasz mi, rozumiesz? Muszę go zobaczyć. ale zostaw to, proszę cię, zostaw! Zostaw mnie! Co my tu robimy w ogóle, co? Dominika nie żyje. Co? Skoczyła z mostu. W nocy dzwoniła do mnie. Dzwoniła, rozmawiałam z nią, powiedziała, że ktoś podrzucił jej głowę tego typa, rozumiesz? Jakiś psychol podrzucił jej jego głowę. Pierdolisz, to niemożliwe jest przecież. Zostawił jeszcze kartkę, że albo zapłaci hajs, albo to wszystko się wyda. Rozmawiałam z nią, byłam zaspana, powiedziałam, że bredzi, że porozmawiamy jutro, rozłączyłam się, a ona skoczyła. No zostaw to, Zostaw mnie w spokoju! Dobra, kop sobie sama, wariatko. Stój, policja! Łapy! Wstajesz! Wstajesz! Wyżej. Wstajesz, mówię! Obróć się. Obróć się. Trzymaj. Mam. No i idziemy. Klęczysz. Klęcz! Noga na nogę. Kogo tam chcieliście wykopać, co? Mamy trupa potoczny. No i jak tam cię życie mija w pierdlu, młody? Nie wkurzaj mnie. Okej. To co? Skrócisz sobie wyrok i powiesz, od kogo masz te fajki? Od świętego Mikołaja. Kumam. Teraz to jesteś prawdziwy twardziel, co? Patrz, nawet masz swój prywatny apartament, który zawsze chciałeś. Tylko sobie więziennych dziar jeszcze nie zapomnij zrobić, nie? A ty co? Co ja? A ty co masz? Nic nie masz, no. Nawet pieniędzy, żeby dziewczyny do kina zaprosić koło dupcu. No tak. Za to ty wziąłeś sprawy w swoje ręce, nie? To mi pożyczysz na bilet. Chciałbyś. A dlaczego nie kupisz tego food trucka, co? Ale o czym ty mówisz? Tego food trucka, co mieliście frajerom po 15 zeta frytki sprzedawać. Czemu tego nie kupicie, co? Czekajcie, bo się pogubiłam. O co chodzi? A, tam parę dni temu przyszedł do mnie ziomek na browca i sobie pomarzyliśmy o lepszym życiu. Tyle. Młody najwyraźniej sobie podsłuchiwał. No i czemu tego nie zrobicie, co? Bo nie stać nas na kredyt, ty łbie! No to zrób coś, a nie ciągle narzekasz, jęczysz, stęczysz, zrób coś, pomyśl. Prędzej w więzieniu zgniję. Nie będę jak ty, taki fajfus. Dobra. To wedle życzenia, panie zaradny, posiedzisz sobie trochę w pierdlu, pokiblujesz, to może ci rozum wróci do głowy, nie? Ja nie mam siły. Siema, młody. A idź, przegrywie życiowy. Tajemnica się rozwiązała. Chłopak miał marzenia i wierzył w to, że ma dość siły, by zmienić swoje życie. Tylko znalazł na to kiepski sposób. Takie wzorce podpowiadał mu Gorczak. No i co? Dynat leżał w ziemi jakieś 3-4 tygodnie. Jest w zaawansowanym stadium rozkładu. Dlatego w tej chwili nie mogę ustalić przyczyny zgonu.
Ma złamaną rękę i zmiażdżoną nogę. Przypuszczam, że śmierć była nagła. Ale co? Pobicie, wypadek samochodowy? Coś w ten deseń? Możliwe, że jedno i drugie. Zabieramy go do prosektorium. Tutaj już nic więcej nie zrobię. Dzięki. No i jak to było, co? Jak to było, pytam się? Za zabójstwo grozi wam dożywocie. Proponowałbym zacząć gadać. Ja nie mam z tym nic wspólnego. To one to zrobiły i zmusiły mnie do pomocy, tak? Ja naprawdę wszystko powiem, jak to było. Zamknij się, bo cię zabiję, cię się ode mnie! Spokój. Widzi pan, jeszcze mi grozi. Rozumiem, że chcesz zeznawać. Tak, ja wszystko powiem, ale no nie przy niej. Co chcesz mnie wrobić, tak? Skurwielu! Pierdol się ode mnie! Wstajesz. Wstajesz. Zapraszam do samochodu. Z przyjemnością posłucham. Nie słuchajcie go, on kłamie! On kłamie, nie słuchajcie go! Siadaj. Nawijaj. Dominika zaproponowała, że mnie pozna ze swoją koleżanką, Litką. No i pojechaliśmy w plener. Kupiliśmy coś tam na grilla, wino. Dobra, nie będę ściemniał, jointy też były. No i wszystko zajebiście było i z Litką szło dobrze, ale późno się zrobiło i trzeba było wracać, nie? Kto prowadził? Dominika, bo ona nie piła, to znaczy jointy paliła, ale powiedziała, że spoko się czuje, no to jej zaufaliśmy, nie? No a potem już się porobiło. Co się porobiło? Ja to w ogóle myślałem, że ona przyjechała w jakiegoś dzika, co wyleciał z lasu, no bo to była taka siła, że ona w ogóle go nie zauważyła, no i wyszliśmy z auta i on już tam leżał na asfalcie, cały we krwi. Ten facet. Ja od razu chciałem dzwonić po pały. Po policję, przepraszam, ale one mnie powstrzymały. No co dalej? Ja naprawdę od razu chciałem to zgłosić na policję. Ale Dominika zaczęła się drzeć, że ona jest po jaraniu, że ma nową pracę, którą dorwała właśnie, że będzie miała w kartotece coś. Ja mówię, dziewczyno, ty człowieka zabiłaś, tak? A Litka do tego, że takiego faceta jak on to nikt nie będzie szukał. I co, i dlatego go tutaj zakopaliście? Ja nie chciałem wejść na jakąś cipę, to mogłem, tak? Ale one zaraz zaczęły mnie szantażować, że jak coś pisnę, to będę następny. I co, chciał cię zabić? Powiedziały, że jak jakieś głupoty będę robić, to powiedzą, że to ja prowadziłem i że to był mój pomysł w ogóle, żeby go zakopać. Dobra, a co z tą głową i z tym samobójstwem, bo to coś mi się w ogóle nie klei. No, ja myślę, że to Dominika zrobiła. Chciała mi wysłać, żeby mnie nastraszyć. To by się kleiło, nie? To bzdura, co on pierdoli w ogóle. To Adrian wymyślił, żebyśmy zakopali tego bezdomnego. A ty się na to zgodziła. A co miałam zrobić? I Denatka też. Byłam w szoku, ja po prostu chciałam jak najszybciej wrócić do domu. Chciałam, żeby ten koszmar się skończył. Zresztą Dominika to samo. I od tamtego czasu w ogóle się nie widziałyśmy. Z Adrianem też nie gadałam. Chyba potrzebowaliśmy, żeby zresetować te emocje. I wczoraj w nocy nagle dzwoni do mnie Dominika i mówi mi o tej głowie w samochodzie. I potem wy mi mówicie, że ona się zabiła. Nie wiem, chyba po prostu ją to wszystko przerosło. Konrad, na chwilę. Co jest? Znowu masz jakieś złote rady potoczne? Ten półgłówek Adrian Olech zostawił swoje odciski palców na całej sztucznej głowie. Jest fryzjerem, więc miał dostęp do naturalnych włosów. Naprawdę? Chciał wyłudzić hajs od przerażonej koleżanki, ale nie przewidział tego, że ją to przerośnie. No to po sprawie. Gratuluję, komisarzu. Co jest? Dokąd mnie zabieracie? Do domu.
twojego nowego do aresztu śledczego. A na jakiej podstawie? Przecież ja współpracuję, tak wszystko wam powiedziałem, całą prawdę wam powiedziałem. Całą prawdę, panie fryzjer? Masz 2 trupy na sumieniu, gnojku jeden. Tego bezdomnego i koleżankę. A wyrzutu w sumienia jakoś brak. Ale o czym pan mówi? Plitka mnie wrobiła, pan jej wierzy? Zostawiłeś odciski palców na całej sztucznej głowie, geniuszu. Lepiej sobie szukaj dobrego adwokata. Do środka. Ja prowadzę. No, gratuluję. Wszyscy o tym mówią. Sprawa rozwiązana, panie Potoczny. Wiesz co, no, pogratuluj komisarzowi Lubeckiemu. A, No wiesz, super. co u ciebie? A, u mnie głupota i pazerność, tylko taka jeszcze, wiesz, nieuświadomiona. Że co? No mam na dołku takiego delikwenta młodocianego, który handlował kontrabandą i bardzo chciał przyszpanować przy bracie. Potem my z tym bratem chcieliśmy go trochę nastraszyć, trochę nie wyszło. No, a że młody przychodzi okres buntu, to wiesz, jeszcze jeździ na wózku, to naprawdę nie można mu było. Na wózku? Mówię ci, kozak taki. Ale chyba muszę mu odpuścić, bo po prostu dzieciak się zmarnuje. Co ty robisz, Andrzej? Andrzej. Okej. O! Panie Potoczny, już myślałam, że pan nie przyjdzie. No i co ty wyprawiasz, Bartek? Oszalałeś czy co? Nadarzyła mi się super okazja, to myślałem, że... Co myślałeś? To nie są żarty. Na to jest paragraf. Panie dzielnicowy, ja znam pana, pan mnie zna i pan szepnie tam słówko i konsekwencji nie będzie. Dobra, młody, co to za kontrabanda? No? Dla kogo handlujesz? Dla mojego brata? Dla kogoś innego? Słucham. Ja nie mogę powiedzieć. Nie możesz. Twój brat może stracić prawo do opieki nad tobą. Definitywnie. Wiesz o tym? Za to, że sprzedałem parę kradzionych fajek? Za to, że cię nie dopilnował. A jest twoim opiekunem prawnym i odpowiada za ciebie prawnie. Kumasz to, Bartuś. Jak on nawet o tym nie wiedział i to nie jest jego wina. Posłuchaj, Bartuś. Też mam młodszego brata. On skończy bardzo źle. Albo za kratami, albo z kulką w głowie. Wiesz dlaczego? Bo nie spotkał nikogo, kto by mu przemówił do tego zakutego łba. Siedzisz tutaj, dlatego że handlowałeś papierosami bez banderoli. Łapiesz. Przecież to nic takiego. Nic takiego. Jeśli twój brat straci prawo do opieki nad tobą, to obiecuję, że trafisz do rodziny zastępczej, a nie na izbę dziecka. Ale ja chciałbym być z Mirkiem. Panie Potoczny, proszę poczekać. Jak było z tymi fajkami, Bartek? Słucham. To był w sumie przypadek. Widziałem, jak ludzie tego drugiego Potocznego rozładowywali tira pełnego papierosów. Zapnąłem kilka wagonów i pewnie nawet nie zauważyli, że coś zabrakło. Tego drugiego Potocznego, czyli mojego stryja? Tak. Wie pan, ja już chciałbym wracać do domu, a czy pan ma wpływ na tą drugą dzielnicową? Bo ona nie jest jakaś taka miła. Nie jest taka fajna jak pan. Co wyście mnie
Na wykopki przywieźli chłopaki. Morda! Oj! No, to rozumiem, to już jest coś. Teraz się czuję naprawdę uprowadzony. Przez frajerów trudno, ale zawsze. Kopiesz, kurwa, na 2 metry głęboki ma być. Ach, Marcinek, ty to się fachu chyba z filmów uczyłeś, co? Widzę, że tata cię nie bardzo wyszkolił. A ja mógłbym ci opowiedzieć co nieco. Jak z twoim ojcem robiliśmy prawdziwe interesy. Twój ojciec, a mój świętej pamięci braciszek, to niby honorowy kodeks miał. Ale tak naprawdę to ściema była. Stul pysk, kopiesz. Twój stary mówił jedno, a potem ja po cichu na jego polecenie robiłem drugie. I dlatego nas na Korczaku wszyscy się bali. Bo w tym biznesie właśnie o to chodzi, żeby się bali. Nie pierdol! Kop! To ja w tej rodzinie pociągałem za spust. To ja byłem od mokrej roboty. I to za zgodą i wiedzą twojego ojca i mamusi. Ale w końcu psy mnie dopadły. Staszek mówił, że mnie wyciągnie, że włos mi z głowy nie spadnie. Tylko żebym nie zaczął się pruć. No to ja czekałem. No i się nie doczekałem. Ani razu do mnie nie zadzwonił. Nie przyszedł. Nic. Jakbym umarł. Twój ojciec to był tchórz, Marcin. Czas najwyższy, żebyś się o tym dowiedział. No. To tyle. Morda! Niezły numer z tego dzieciaka. Masz szczęście, że jeszcze żyje. Posiedzi trochę na dupie, to przestanie kombinować. Do wszystkich patroli. Zabezpieczenie akcji komisarza Lubeckiego w rejonie 5. Powtarzam, rejon 5. Ticket no you, Viking. Ola? Zawiozę cię na komisariat. No bez jaj. Jadę z tobą. Jak Lubecki odpalił wrotki, to ja muszę to zobaczyć. No to się trzymaj, bo będzie szybko. Wiking to jest taki typ gliniarza, który nie lubi działać pochopnie. Czułam, że od dłuższego czasu przygotowuje się do czegoś dużego, ale nie miałam pojęcia, że ma to coś wspólnego z Potocznym. W sensie z naszym Potocznym. Pomyślałam, że po prostu mają między sobą jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości. Czysto. A was kto tutaj zaprosił? A co? To jest prywatna impreza komisarza Lubeckiego? Czy akcja policyjna? A co, zdążyłeś ostrzec braciszka? Pierdol się. To stamtąd! Ruszamy! Trzech do środka, reszta za mną. Policjanta! Otóż to!
Zostajecie zabezpieczać tyły. Wycofajcie się. Chodźmy. Osłaniaj mnie, grozie! Króciec. Trzymaj się. Groziec. No.